Zabytki techniki, czyli obiekty związane z dawną działalnością przemysłową i szeroko rozumianą inżynierią, stanowią szczególną kategorię materialnego dziedzictwa polskich miast. Również w przestrzeni Płocka można odnaleźć interesujące obiekty, będące m.in. materialnym świadectwem życia gospodarczego i rozwoju ekonomicznego naszego miasta. Na rogu ulicy Bielskiej i Kobylińskiego znajduje się zespół budynków dawnego młyna kupieckiego. Przedsiębiorstwo pod firmą Młyn Kupiecki w Płocku Jakub Józef Głowiński Abram Königsberg i spółka zostało utworzone aktem z dnia 30 czerwca 1913 roku. Było ono zlokalizowane na placu oznaczonym numerem hipotecznym 185 i 1/2b, który Jakub Józef Głowiński, Abram Liber Königsberg, Abram Pantofel oraz Herschheim Hamburger nabyli na mocy aktu kupna-sprzedaży z dnia 28 stycznia 1913 roku od Franciszka Gutowskiego. W zespole archiwalnym starszy inspektor fabryczny guberni Płockiej, który jest przechowywany w Archiwum Państwowym w Płocku, zachował się projekt młyna wykonany w lutym 1913 roku przez architekta miasta Płocka Antoniego Wysockiego. Na początku lat 20. XX wieku młyn kupiecki został rozbudowany. Wzniesiono wówczas dwupiętrowy, murowany, kryty papą spichlerz usytuowany narożnie przy ulicy Bielskiej i dawnej Alei Miejskiej oraz dom mieszkalny od strony Alei Miejskiej, w którym oprócz pomieszczeń mieszkalnych mieści się także kantor młyna kupieckiego. W 1927 roku Jakub Józef Głowiński wydzierżawił od spółki Włocławski Młyn Parowy Leibstern i synowie spółka akcyjna Młyn Parowy we Włocławku, a w roku 1929 zawiązał spółkę firmową celem hurtowego nabywania i przemiału zboża oraz hurtowej sprzedaży jego wytworów pod firmą Dom Handlowy Leibstern Jakub Józef Głowiński Abram Königsberg i spółka z siedzibą we Włocławku przy ulicy Karnkowskiego. Rok wcześniej Jakub Józef Głowiński wraz z Menachemem Głowińskim i Mordką Głowińskim zawarli spółkę z Herszem Ajzykiem celem należytego eksploatowania i usprawnienia młyna motorowego pobudowanego w nieruchomości Ajzyka w Dobrzyniu nad Drwęcą. Na zespół budynków młyna kupieckiego przy ulicy Bielskiej 45 w Płocku składały się budynki gospodarcze, w tym stajnia, szopa, garaż i wozownie, magazyn oraz budynek młynarski z motorownią, działem czyszczącym, mielącym, odsiewu, mieszałkami do mąki, elewatorami i pasami, w tym transmisyjnymi i głównym pociągowym z sierści wielbłądziej. Funkcjonowało tu 5 bloków. Pierwszy przeznaczony na magazyn zbożowy, drugi na magazynowanie mąki i otrąb z motorownią i gazownią na parterze, trzeci przeznaczony na magazynowanie mąki i otrąb z kantorem na parterze, czwarty z piętrami przeznaczonymi na skład mąki z motorownią na parterze, piąty przeznaczony na młyn, w którym znajdował się silos o 4 komorach. Przedsiębiorstwo funkcjonowało do wybuchu II wojny światowej. Jakub Józef Głowiński został wysiedlony przez okupanta niemieckiego do warszawskiego getta, skąd wraz z rodziną został wywieziony do Treblinki. Przy ulicy Bielskiej pod numerem 21 mieściły się zabudowania młyna handlowego Königsberga i spółki. Młyn o napędzie elektrycznym czynny był od czerwca 1928 roku. Udziałowcami spółki byli inżynier Izydor Wasserman, technik Wulf Guzik oraz kupiec zbożowy Icek Jakub Firstenberg. Budynek młyna, który stanowił interesujący przykład architektury przemysłowej w Płocku, uległ całkowitemu zniszczeniu w wyniku pożaru w latach 90. XX wieku. Z tego samego okresu, co młyn przy ulicy Bielskiej 45, pochodzi także dawny budynek młyna elektrycznego Edwarda Gedego, zlokalizowany przy obecnej ulicy Kazimierza Wielkiego pod numerem 35A. Kamienica położona przy ulicy Sienkiewicza 48 stanowi część dawnego zespołu budynków fabryki maszyn rolniczych Sarny. Frontowy budynek mieszkalny został wzniesiony w roku 1884
według projektu architekta Konrada Bałazińskiego, a inicjatorem tej inwestycji był Moszek Szlama-Sarna, płocki przemysłowiec, założyciel fabryki i odlewni żeliwa. W latach 60. XIX wieku Moszek Szlama-Sarna założył w Płocku mały warsztat reparacyjny, w którym naprawiał maszyny rolnicze sprowadzane z zagranicy oraz fabryki Cegielskiego w Poznaniu. Zakład stopniowo rozbudowywał się, a w 1870 roku jego warsztaty zostały przekształcone w fabrykę maszyn i narzędzi rolniczych w Płocku. W lutym 1881 roku Sarna zwrócił się do magistratu miasta Płocka z prośbą o wyrażenie zgody na pobudowanie na placu między ulicą Więzienną, obecnie Sienkiewicza, i Królewiecką zakładu odlewniczo-metalurgicznego. Była to pierwsza w mieście odlewnia żeliwa, w której wykonywano odlewy w lejarni do produkcji maszyn rolniczych. W kamienicy frontowej mieścił się od 1885 roku punkt handlu żelazem. Na elewacji kamienicy widoczne są jeszcze dziś fragmenty reklamy z napisem „Skład żelaza”. Przy ulicy Królewieckiej 12 i 12A zachował się z kolei budynek dawnej odlewni stanowiącej element fabryki Maurycego Marguliesa. Początki zespołu przemysłowego sięgają 1884 roku, kiedy to August Born i Aleksander Nitkowski założyli tu niewielki zakład zajmujący się wyrobem narzędzi rolniczych. Fabryka narzędzi i maszyn rolniczych Maurycego Marguliesa powstała po 1893 roku. Firma miała w swojej ofercie m.in. żelazne osie toczone do bryczek i powozów, kosy do sieczkarń, lemiesze, pługi, kultywatory oraz brony. Dział mechaniki przedsiębiorstwa przeprowadzał remonty lokomobili. Od początku XX wieku fabryka posiadała specjalny dział produkujący koła i wozy. Była to najstarsza w Polsce fabryka kół wozowych. Przy ulicy Królewieckiej 24 zlokalizowany jest budynek, którego historia wiąże się z dziejami płockich elektrowni. W budynku tym mieściło się biuro Towarzystwa Udziałowego Elektrowni Płockiej. Budynek został wzniesiony w 1906 roku przez Gustawa Franciszka Kina, farmaceutę pochodzącego z Nasielska, który był związany z Płockiem od 1868 roku. W 1908 roku jego syn, Kazimierz Kin, zawarł umowę z magistratem miasta Płocka na urządzenie i eksploatowanie światła elektrycznego w Płocku. Pomimo przyznania koncesji i zawarcia umowy, w wyniku protestu złożonego do generał-gubernatora oraz skargi do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, w 1911 roku przyznano koncesję konkurencyjnej firmie Stanisława i Józefa Górnickich. Sytuacja ta nie powstrzymała Kazimierza Kina przed rozwijaniem własnego przedsiębiorstwa. W 1912 roku nabył od swojego ojca część nieruchomości przy ulicy Królewieckiej, gdzie odtąd zlokalizowana była jego elektrownia. Na początku 1918 roku zawiązała się spółka przemysłowo-handlowa pod firmą Towarzystwo Udziałowe Elektrowni Płockiej w celu nabycia od inżyniera Kazimierza Kina znajdującej się przy ulicy Królewieckiej elektrowni, eksploatowania jej, jak również prowadzenia handlu artykułami elektrotechnicznymi i wykonywania wszelkich robót elektrotechnicznych. W lutym tego roku Towarzystwo Udziałowe Elektrowni Płockiej nabyło od Kazimierza Kina wszystkie maszyny, urządzenia wewnętrzne, przewodniki i całą sieć elektryczną znajdujące się w Płocku oraz nieruchomość przy ulicy Królewieckiej wraz z budynkami elektrowni. Kazimierz Kin pełnił funkcję dyrektora Towarzystwa Udziałowego Elektrowni Płockiej do maja 1920 roku. Oprócz pracy zawodowej prowadził również ożywioną działalność społeczną. W latach 1911-1915 sprawował godność honorowego radnego miasta. W grudniu 1913 roku został wybrany wicedyrektorem Towarzystwa Kredytowego Miasta Płocka, a w latach 1914-1920 był prezesem towarzystwa. W lipcu 1914 roku uczestniczył w tworzeniu Płockiego Gubernialnego Komitetu Obywatelskiego, a 15 grudnia 1915 roku został wybrany przez Komitet Obywatelski na burmistrza miasta Płocka.
Od lipca 1914 roku był członkiem Wydziału Wykonawczego Rady Szkolnej działającej przy Płockim Gubernialnym Komitecie Obywatelskim. W połowie 1915 roku jako burmistrz miasta doprowadził do utworzenia drugiego gimnazjum polskiego. W 1921 roku nieruchomość przy ulicy Królewieckiej nabyli Stanisław i Józef Górniccy. Stali się także właścicielami całego ruchomego majątku towarzystwa, w tym sieci elektrycznej i instalacji w domach. Elektrownia Górnickich mieściła się na terenie posesji przy ulicy Kościuszki 5. Funkcjonowała do 1929 roku, kiedy to uruchomiono elektrownię miejską w Radziwiłł. W 2021 roku budynek dawnej elektrowni miejskiej położony przy ulicy Kolejowej 8 z uwagi na zachowane wartości zabytkowe został wpisany do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego. W 1894 roku powołano do życia Towarzystwo Budowy Wodociągów w Płocku, którego członkami byli Zelewek Hessen, inżynier technolog i pomysłodawca budowy wodociągów, inżynier komunikacji Adolf Weisblatt, kupiec i właściciel statków żeglugi parowej na Wiśle Maurycy Fajans, inżynier Krzysztof Doze oraz finansista i kupiec warszawski Gustav Bergson. Sieć wodociągowa w Płocku oraz budynek wieży Ciśnin powstały w ciągu 7 miesięcy 1894 roku. Po zakończeniu budowy na czele Towarzystwa Wodociągów Płockich stanął Adolf Weisblatt. W czasie I wojny światowej budynek wieży Ciśnin został poważnie uszkodzony w wyniku ostrzelania przez wojska niemieckie. W 1929 roku wodociągi zostały wykupione od Towarzystwa Wodociągów Płockich i stały się własnością miasta. Przeprowadzono modernizację urządzeń wodociągowych, w tym również wieży Ciśnin. Podczas II wojny światowej budynek został ponownie uszkodzony podczas bombardowania miasta. Na początku lat 60. XX wieku przestał pełnić swoją pierwotną funkcję. Przy ulicy Arcybiskupa Antoniego Juliana Nowowiejskiego mieści się budynek dawnej papierni. Spółka firmowa Fabryka Papieru i Kartonu Płotrzanka została utworzona przez Franciszka Zielińskiego, księdza Pawła Jabłońskiego oraz Marceliana Zielińskiego. Pierwsze informacje na temat fabryki papieru i kartonu Płotrzanka pojawiły się pod koniec 1910 roku na łamach płockiej prasy. W Głosie Płockim odnotowano: w obrębie naszego miasta ma powstać wkrótce fabryka papieru, na początek pakowego, o przerobie około 500 pudów na dobę. Fabryka ma być założona i prowadzona przez fachowców. Upatrzona już została nieruchomość uposażona w studnię. Przyjemnie nam rejestrować zmiany zakładania fabryk przez miejscowych przemysłowców. Daj im Boże jak najlepsze powodzenie. Po udzieleniu koncesji przez władze gubernialne na budowę fabryki 2 czerwca 1911 roku zostały zatwierdzone plany budowlane, a na początku sierpnia poświęcono kamień węgielny. Oficjalne otwarcie fabryki miało miejsce 3 grudnia 1912 roku. W Głosie Płockim czytamy: Obecnie produkcja dzienna fabryki wynosi od 120 do 150 pudów dziennie. Motor na gaz ssany oraz maszyny znajdują się w przestronnych i widnych ubikacjach. W sali maszyn można obserwować proces produkcji, od przeróbki szczap drzewa osikowego, rozmiękczanych przez parę i mielonych następnie na masę, aż do formowania z tej masy arkuszy tektury, tworzonych na specjalnych wałkach i poddawanych następnie ciśnieniu. Górne piętro zajmuje wspaniale urządzona suszarnia, skąd papier już gotowy przedostaje się do glansowania i układania. Papiernia została zamknięta w czasie I wojny światowej.
Po odzyskaniu niepodległości z powodu braku funduszy na rozwój przedsiębiorstwa, rodzina Zielińskich uruchomiła produkcję octu oraz margaryny. W 1938 roku papiernia została wystawiona na licytację przez Towarzystwo Kredytowe Ziemskie. W czasie II wojny światowej budynek papierni został przebudowany. Po wojnie właścicielem budynku była spółdzielnia Samopomoc Chłopska. Mieścił się tu spichlerz paszowo-zbożowy. 14 października 1899 roku został wmurowany kamień węgielny pod budowę cukrowni w Borowiczkach, które zostały przyłączone do miasta Płocka w 1982 roku. Budynek, zaprojektowany przez inżyniera Ludwika Rossmana, został wzniesiony na gruntach, które pod budowę cukrowni przekazał właściciel majątku Borowiczki Władysław Frybner. W 1900 roku założono spółkę akcyjną cukrowni i rafinerii Borowiczki. W tym samym roku, 14 listopada, odbyło się oficjalne otwarcie cukrowni. Wraz z rozwojem przedsiębiorstwa Borowiczki zmieniły się w podmiejską osadę fabryczną. Wzniesiono młyn motorowy, siedzibę dyrekcji, szkołę, przedszkole, powstały tu sklepy, piekarnia, piwiarnia oraz restauracja. W okresie międzywojnia dyrektorem cukrowni był Henryk Grecki. Za jego kadencji wybudowano kolejkę wąskotorową oraz tartak. Pod koniec lat 30. w cukrowni zatrudnionych było 845 robotników, 5 osób personelu technicznego oraz 13 urzędników. W okresie II wojny światowej cukrownię w Borowiczkach przejęli Niemcy. Przed cukrownią mieści się dziś pomnik upamiętniający pomordowanych w czasie wojny pracowników przedsiębiorstwa. W 1945 roku cukrownia została znacjonalizowana i włączona w skład Centralnego Zarządu Przemysłu Cukrowniczego.